Tym razem mam jedną z ciekawszych historii, ponieważ dotyczy ona efektu Pauliego i samego Wolfganga Pauliego. Był to jeden z największych fizyków w historii, był laureatem Nagrody Nobla, był dosłownie zakazany w laboratoriach. Nie za złe zachowanie, nie za błędy naukowe, za samo swoje istnienie, bo jest to historia człowieka, przy którym rzeczywistość przestawała działać. I o tym, że może wcale nie jest to takie niemożliwe, jak myślisz, chciałbym dzisiaj pokrótce opowiedzieć. Kim był Pauli? Wolfgang Pauli był Austriakiem, był wtedy początek XX wieku. Był to także fizyk teoretyczny, który w wieku 25 lat napisał pracę o mechanice kwantowej tak precyzyjną, że Einstein powiedział o niej, cytuję, to najlepsza rzecz, jaka kiedykolwiek została napisana o teorii względności. Koniec cytatu. Pauli odkrył zasadę zakazu, która dziś nosi jego imię. Bez niej nie rozumielibyśmy struktury materii, bez niej nie byłoby chemii, elektroniki, całego nowoczesnego świata na swój sposób, można powiedzieć. W 1945 roku odebrał Nagrodę Nobla z fizyki. Był geniuszem, był legendą, no i był też problemem przez moment, bo w środowisku naukowym krążyły pewne żarty, chociaż nie do końca one były tymi żartami. Bo kiedy Pauli wchodził do laboratorium, psuły się urządzenia i to dosłownie. Aparatura przestawała działać bez powodu, eksperymenty się sypały, wyniki były błędne, a wszystko wracało do normy, kiedy tylko Pauli wychodził ze drzwi. Fizycy zaczęli więc nazywać to efektem Pauliego. Efektu Pauliego nie należy mylić z zasadą Pauliego, czyli z zasadą wykluczenia lub zakazu Pauliego. Żartobliwie nazywa się go drugą zasadą wykluczenia Pauliego i formułuje się tę zasadę w następujący sposób. Niemożliwe jest, aby Wolfgang Pauli i działające urządzenia znajdowały się w tym samym pomieszczeniu. Sam Pauli był przekonany o obiektywnym istnieniu tego efektu i jako przykład podawał m.in. prawdziwy efekt Pauliego, czyli uszkodzenie jego samochodu, kiedy nastąpiło ono bez bezpośredniej ingerencji lub możliwe do zauważenia zewnętrznej przyczyny. Jako powód przedwczesnego przerwania podróży wakacyjnej z jego drugą żoną w 1934 roku. Niektórzy jego koledzy również traktowali ten efekt poważnie. Na przykład fizyk eksperymentalny Otto Stern, który przyjaźnił się z Paulim i był jego kolegą w Hamburgu, właśnie z tego powodu zabronił mu się pokazywać i zabronił mu właściwie wstępu do laboratorium, a także do instytutu. Stern zwrócił jednak w jednym z wywiadów uwagę na to, że przesądy były w tamtym właśnie ówczesnym czasie szeroko rozpowszechnione wśród fizyków eksperymentalnych. On sam na przykład w okresie pracy we Frankfurcie zawsze kładł przy pewnym aparacie drewniany młotek, aby działał bez zarzutu. Gdy pewnego dnia młotek zniknął, aparat również przestał działać i zaczął ponownie dopiero jak młotek odnalazł się 3 dni później. Inny kolega, według wspomnień Sterna, miał zwyczaj codziennie przynosić kwiaty do swojej aparatury eksperymentalnej, aby utrzymać ją w cudzysłowie w dobrym nastroju. Pauli natomiast uważał ten efekt za rzeczywisty i ulżyło mu, gdy właśnie się on powtarzał. Pomogła mu w tym też psychologia właśnie Carla Gustawa Junga, którą Pauli intensywnie studiował. Uznał, że zjawisko synchroniczności, które opisywał w liście do Junga z na przykład 28 czerwca 1949 roku, piszą tam m.in., że występują zjawiska synchroniczności wtedy, gdy pary przeciwieństw równoważą się i odpowiadają symbolowi Schen, czyli grzmot, trzęsienie ziemi w I Ching, dokładnie nie wiem jak to przeczytać, tam jest N, który oznacza właśnie stratę, ale która ta zostanie rozwiązana ponownie podobno w ciągu kilku dni. I Ching jest bardzo właśnie też taką pierwotną techniką przewidywania przyszłości, która jest dosyć ciekawa i ma swoje podstawy. Gdzieś o tym już wielokrotnie czytałem. Prawdopodobnie też będę musiał się w to kiedyś trochę więcej zagłębić, bo jest to bardzo ciekawe, ale jest też bardzo dużo różnych naleciałości związanych z tym, więc to jest w ogóle temat na zupełnie inną audycję. Ale z takich jeszcze indywidualnych incydentów i reakcji, które warto przytoczyć, które też można znaleźć w sieci, to m.in. to, że Hans Bethe donosił, cytuję, po raz pierwszy spotkałem Pauliego w 1929 roku podczas zebrania niemieckiego Towarzystwa Fizycznego we Frymburgu Bryzowijskim i kiedy podczas zebrania zepsuł się rzutnik slajdów, Pauli wstał i dumnie wskazał na siebie, aby zasygnalizować efekt Pauliego. W tamtym czasie krążyła pogłoska, że żaden eksperyment nie zadziała, dopóki Pauli będzie w pomieszczeniu. Koniec cytatu. Właśnie w innym laboratorium Jamesa Francka w Getyndze doszło do słynnego incydentu, w którym cenny i delikatny sprzęt zepsuł się pod nieobecność Wolfganga Pauliego.
Wtedy właśnie Frank poinformował o tym swojego kolegę, który mieszka w Zurychu, żartując, że no, przynajmniej tym razem sam Pauli nie ponosił absolutnej odpowiedzialności za sytuację, która się wydarzyła. Pauli właśnie w tym czasie zatrzymał się na krótko w Getyndze, jadąc właśnie pociągiem do Kopenhagi. Kolejna sytuacja, która też w internecie jest opisana, to m.in. fakt, że na Uniwersytecie w Princeton w lutym 1950 roku doszło do pożaru cyklotronu, który Pauli również powiązał z zjawiskiem synchroniczności i swoją obecnością. Z kolei Arnold Sommerfeld, który był niemieckim matematykiem i fizykiem teoretycznym, znając ten efekt, uważał, że po tym jak Pauli złamał rękę i musiał wygłosić swój wykład właśnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki w 1931 roku, będąc no nie w pełni sprawnym, mówił właśnie o odwrotnym efekcie Pauliego, czyli tym razem skierowany był on przeciwko samemu sprawcy, ale w typowych efektach Pauliego jednak szkoda właśnie nigdy nie była ukierunkowana na Pauliego, więc można tutaj to traktować bardziej jak anegdotę niż samą faktycznie sytuację synchroniczności. Inny fizyk teoretyczny i astrofizyk, który zajmował się kosmologią czy ogólną teorią względności, Engelbert L. Shocking, też mówił o jeszcze innym efekcie Pauliego. To znaczy podczas pobytu w Hamburgu w latach 20. XX wieku Pauli często właśnie odwiedzał swojego przyjaciela Waltera Badego i innych znanych mu astronomów w obserwatorium Bergedorf, aby właśnie wypić kilka kieliszków wina podczas pełni księżyca, w czasie której astronomowie nie mogą za bardzo prowadzić obserwacji z wiadomych względów, to znaczy jest dosyć za jasno, że tak powiem. Właśnie w takiej sytuacji ówczesny wielki refraktor uległ niemal całkowitemu zniszczeniu, co zostało powiązane właśnie z synchronicznością i efektem Pauliego. Jeszcze inna osoba, Giuseppe Paolo Stanislao Occhiani, znany jako Beppo, był z kolei włoskim fizykiem i on chciał sprawić Pauliemu jedną z niespodzianek podczas swojej wizyty w Brukseli, zainscenizował efekt Pauliego. To znaczy lampa wisząca została ustawiona właśnie w ten sposób, aby spadła, gdy Pauli otworzy drzwi. Próba oczywiście okazała się pomyślna, bo wszystko zostało dobrze zaprojektowane i zaaranżowane. Natomiast problem pojawił się inny. To znaczy jak Pauli wszedł, to ta lampa nie spadła. W tym momencie możemy powiedzieć o takim odwrotnym efekcie Pauliego, właśnie o którym mówiła inna osoba, ale to jest dosyć ciekawa sytuacja, warto też o niej tutaj wspomnieć. I na koniec myślę, że warto też wspomnieć na przykład o Georgiu Antonim Gamowie, który był radzieckim fizykiem, profesorem uniwersyteckim, który uciekł do Stanów Zjednoczonych, też wniósł swój wkład w fizykę jądrową, teorię Wielkiego Wybuchu, przewidział też kosmiczne mikrofalowe promieniowanie tła 16 lat przed jego właściwym odkryciem i ta osoba z kolei żartobliwie nazwała efekt Pauliego jako jeden z najważniejszych osiągnięć Pauliego obok zasady Pauliego i przewidywania neutrina, za którymi również stał właśnie Wolfgang Pauli. Jest to jedna z ciekawszych też historii. Jeżeli faktycznie naukowiec, laureat Nagrody Nobla mógł mieć takie oddziaływanie lub doświadczał takich koincydencji. Natomiast Pauli właśnie nie uciekał od tej historii, wręcz przeciwnie, ona go fascynowała, bo przez lata przyjaźnił się i współpracował z Carlem Gustavem Jungiem, twórcą psychologii analitycznej i człowiekiem, który wprowadził do nauki pojęcie synchroniczności, pojęcie, które jest nazwą tego mojego tutaj skromnego kanału. Dotyczyło to wszystkich znaczących zbieżności, tzw. koincydencji, które nie mają przyczynowo-skutkowego wyjaśnienia, ale są zbyt trafne i zbyt konkretne, żeby uznać je za przypadek. Pauli wierzył, że efekt, który go otaczał, jest właśnie synchronicznością w czystej postaci, ale on poszedł jeszcze dalej. Rozwinął razem z Jungiem koncepcję, którą Jung nazwał unus mundus, zjednoczonej rzeczywistości. Idea, że fizyka i psychika nie są oddzielnymi światami, że materia i psychika są ze sobą połączone, że materia i umysł to właściwie dwie strony tej samej rzeczywistości. Tak jak moneta ma dwie strony i obie są potrzebne, aby mogła ona zaistnieć w świecie materialnym. Wierzył, że świat zewnętrzny i wewnętrzny są ze sobą połączone w sposób, którego nauka dopiero uczy się rozumieć. A jak widzimy po tylu latach, wciąż nie mamy na to jasnej odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje. Natomiast na tym kanale, w niektórych tutaj filmach przedstawiam potencjalne rozwiązania, potencjalne możliwości, jak to zrozumieć, jak to wzmóc. Są pewne rzeczy, które mają na to wpływ i jest to też kanał, żeby faktycznie o tym wszystkim opowiedzieć i wyłapywać takie historie, kolekcjonować je, katalogować, ale wracamy do historii. Dla większości fizyków to wszystko brzmiało jak mistycyzm.
A dla Pauliego jak najbardziej logiczny wniosek, i tu jest właśnie najciekawsze pytanie, które można postawić. Czy Pauli naprawdę psuł urządzenia? No bo racjonalne wytłumaczenie mówi to potwierdzenie błędu, że zauważamy to, co chcemy zauważyć, a ignorujemy wtedy resztę rzeczy. Jest to tak zwany efekt obserwatora w ludzkim wydaniu. Ale w tej historii było coś jeszcze, co zostało. Był to człowiek, który lepiej niż kiedykolwiek rozumiał fizykę kwantową. Świat, w którym obserwator wpływa na wynik eksperymentu, uwierzył więc, że granica między umysłem a materią jest cieńsza niż myślimy. I ten cały eksperyment wpływu obserwatora, eksperyment tak zwanej podwójnej szczeliny, nawet w ostatnich latach został potwierdzony przez różne laboratoria, różnych ludzi. To jest coś, co można powiedzieć, że zostało już wyryte. Dlatego Pauli może i nie psuł urządzeń swoją obecnością, a może właśnie o to chodzi, że ta obecność znaczyła więcej niż nam się wydaje, nawet jeżeli to był przejazd pociągiem w zupełnie innym miejscu niż znajdowało się w laboratorium. Pewnych rzeczy nauka wciąż nie wie. My jednak staramy się podchodzić do tego z takim spokojem, cierpliwością, też stoickim zrozumieniem, ale jednak z ciekawością małego dziecka, ponieważ to jest najważniejsze w tym wszystkim, aby jednak nie zamykać się na pewne rzeczy, które możemy konkretnie nie rozumieć. Dlatego jeśli interesuje Cię pogranicze fizyki, psychologii, metaanaliz, metapsychologii, meta wszystko tak naprawdę, różne kategorie nauki i tych historii, których tutaj mam, no może na kanale nie tak dużo, ale wciąż sukcesywnie dodaję, które nie dają się łatwo skatalogować i zamknąć, to zostań, bo mam ich więcej. Daj łapkę w górę, jeżeli podobała Ci się ta historia, a także jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to subskrybuj mój kanał, a jeżeli to robisz, to kliknij dzwoneczek i bądźmy na bieżąco oraz w kontakcie. Jak chcesz, możesz także napisać w komentarzu, czy podobała Ci się historia, a jeżeli chciałbyś jakąś konkretną usłyszeć, a jeszcze tutaj na kanale jej nie było, to również możesz się nią podzielić w komentarzu i na pewno zwrócę na nią uwagę.